Co ty tam zrobiłeś? A kto wam to zrobił? No chyba nie mama. No Bella, zejdź z wizji, bo trzeba pokazać, co tato robi. Chyba nie mama. Uff, Mama to mnie zmusiła do tego. wiem, Biciem, krzykiem oraz rozpaczą. dokładnie. Mama to chyba często Nie. rozpacza. Jak na ciebie patrzy. O, Która to ale będzie? macie teraz półkę, patrzcie. Macie półkę. Teraz to możecie... półka to jest z prawdziwego zdarzenia, No, naprawdę. Tato wam odjebał, rozumiesz, półeczkę. Zmodrzewił, rozumiesz? Tak. Skiśniętego, rozumiesz? To Takiego... zrobił właśnie, No, półeczkę. masz, co Jeszcze tu raz cię przekniesz, to nie wiem, co ci zrobię. Nie, co znowuż w uszach grzebiesz? Nie, że jakieś Nie? ktoś ma tu... Kołucha? Może to się Kołucha. ugryzło, albo ktoś ją Chyba dziabnął. ktoś się gryzła. Belluś, to Bella? Wiesz, Bella, co nam Nie, powiedzieli? to nie że... jest Bella, przepraszam, to Nie, jest to jest piłeczka. kuleczka. Kuleczka, no kuleczka. Nie wiem, czy mam te... Chyba nie wziąłem. Co nie wziąłeś? Zawiasu Jasiu? chyba nie wziąłem. A, Znaczy, nie, zawias wziąłem, nie wziąłem śrubek do zawiasu. A aha. miałem, nie wiem dlaczego je zapomniałem. Oj, kochanie, ta śruba jest źle. Za... Ona wystaje. Bardziej, no pod skosem, ono. Wyszła? Tak, weszła. Ale macie półkę. No teraz to wiesz co, no tron. Czy to właśnie, kurwa? Póki nie obsrana, można siedzieć. Dobra. Fajnie. Mam, popatrz. Masz? No, tylko nie mam śrubek. Czekaj, weź tam schyl się Kreta. na dół i sprawdź, czy te śruby dobrze weszły, czy przypadkiem wiesz, żeby sobie krzywdy nie zrobiły. Nie. Bardzo dobrze, proszę pana. Bardzo dobrze, proszę pana. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Co my teraz zrobiliśmy? Jak widzieliście, zamontowaliśmy tutaj drzwiczki kolejne, ponieważ został tydzień czasu do oddania maluszków, kuzek. I chcemy je już tak, no... Przyzwyczaję się bardziej do... Tak jak Marcin powiedział, przyzwyczajać bardziej do zielonki, odzwyczajać od mleka, żeby już, no, nie ciągnęły One tak... jedzą, wiadomo, ale jakby ale- jeszcze większy im zrobić skok, żeby miały większy... Żeby łatwiej miały na nowym miejscu. Tak, i na noc tylko będą oczywiście zamykane. W ciągu, no rano wtedy ja przyjdę, zdoję. Co się stało? Nie, no szukam tej śruby. Aha, tak, śruby. No dobrze, wiecie co, uciekamy. Te odcinki do kręcenia jest trochę takie szarpane, bo przy tej temperaturze to no ciężko się pracuje. Tak jak my się czujemy, takie odcinki są. Szarpane. Szarpane. No, co z tym stolikiem? Po co? Tak. Aha, no ja go tutaj dam pod spód. No od razu kamień na zębach sobie puszczę. No, zęby myję. Zęby myję, Szampciu. Wszystko nam tu opryskać. Już, Gamonica, już. Zadowolona. Jeszcze. No i Ciampciu, pij. Czyściutka woda, świeżutka. Popatrz, druga pije wyjątkowo. No, Bo Amber wiesz, ze strumienia ta tak nie lubi. tak, tak. O, nie, tylko Amber tak robi. Dobra, idziemy do kurek, Kampciu.
Ale ty masz tempo, kobieto. Cześć króliki. Dzisiaj dlatego ważne, żeby mieć węże wszędzie, gdzie się da. Człowiek mniej targa, jest po prostu łatwiej zadbać o zwierzyniec. Dzieje się to znacznie szybciej, szczególnie jak się ma duże rozdrobnienie. Że my zawsze polecamy inwestować w węże, nie takie. To będziemy wymieniać, bo to się ciągle zagina, pęka. My nie mamy dużego ciśnienia w domu, tam chyba 3,5 bara. Nie pamiętam, to nie pamiętam, musiałbym sprawdzić na falowniku. I cały czas wysadza nam tutaj te główki. Tutaj to nam wysadza, cały czas tnę dalej, bo to nie wytrzymuje nawet tak małego ciśnienia. Przeciekają. Fakt, że to są różne systemy, ale ja miałem ten sam system też i to było to samo. Po prostu wszystko przestało działać, ja już, wiecie, biorę cokolwiek. No my nie będę reklamował firmy, bo wcale z nią nic nie mamy wspólnego, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Kto wie, to wie. Drogo wychodzi, ale działa latami i wiecie, jakby kupujesz raz i zapominasz, a przy tym jest człowiek non stop taki lekko poirytowany. There's no one like you, my little girl. Your eyes so blue under those brown curls. Soon you're on your way. Promise me that you know. Ja jej na sekundę przykryłam, bo Marcin poszedł po ramkę, a co my robiliśmy? Sprawdzaliśmy, czy w tym naszym odkładzie jest czerw, bo zaglądaliśmy do niego z 1,5 tygodnia temu i było gdzieniegdzie takie malutkie białe pręciki. Ale natomiast znajomy powiedział nam, sprawdźcie, czy jest to już zasklepione i czy czerw nie jest rozbity na ramce. Jak macie ramkę, dobrze by było, żeby ten czerw był taki skupiony w jednym miejscu, bo on mówi, że jak będzie to rozbity, że będą trutówki, Także strutowacieje królowa i dokładnie. będzie tak, tylko trutnie ten. Dobrze kochani, mam ciasto i mam ramkę, co chcesz teraz? Najpierw ramkę. Dobrze. Bo już wiesz, tak czekałam. No ale bo ja jeszcze musiałem zaspawać ramkę, no roboty Dobrze. miałem, wiesz, żeby to... Dobrze. Poczekaj. Tak, ten ul musi mieć dobrze. On musi I to jest nasz pierwszy odkład w życiu. No i zobacz, i się udało. No. Powiem wam, że takich przyziemnych jak my jesteśmy, to już nie ma takich innych. Nie ma. Dobra, no i tutaj uciekać pszczoły. Co niektórzy mogą się dziwić, że ciasto dajemy. Tak, dajemy, ponieważ w tym momencie zależy nam na tym, żeby rodzina była mocna. Tak. My z niej miodu jakby nie będziemy, Nie bierzemy, więc wiecie, one po prostu mają być jak świnki. Jeść, mają być zdrowe i szczęśliwe. Tak będzie ciepła noc, może troszkę otworzę, co? Dobra, idziemy teraz drugiego ula sprawdzać. Na razie ciasto tu zostaw. Żeby się nie roztopiło.
Wiesz, daj do cienia. You know where to go if you follow that heart. One step at a time, we all play our part. Go on now, be good, be fine. Live your life, dream big, don't forget to be kind. Live, it's your life, go on now. Chase your dreams, everything, go on now. Be good, be fine. Live your life. Live your life. Zadowolony pan? Bardzo zadowolony, to nasz pierwszy odkład w życiu i wiecie, no rozwija się, także chyba zrobiliśmy coś dobrze, chociaż na początku wcale nie było to takie oczywiste. A, kochani, nie tak szybko. Jeszcze trzeba zajrzeć do różowego łyska. Dlaczego? Miód. Muszę zobaczyć, Aha. czy coś tam jest. Jak już tu jesteśmy, No kochanie, dobrze, dobrze, Mamy. masz rację, ubrani, wszystko. mamy pod dymiarkę ubrani jesteśmy. Zobaczmy, czy coś tutaj mamy. No to misja pod tytułem Obornik od sąsiada zakończona. Już więcej nie uda nam się wziąć. Widzieliście już, jaką wielką, ogromną mamy kupę tego. Dosłownie ich przynosi. Dziewczyny, zaraz was wypuszczę. Dziewczyny były tutaj zamknięte na tym polu, żeby nam Wściekłe tutaj... są jak osy. Powiedziały, że jutro z mleka będziecie tyle mieli, co tutaj przywieźliście tego czarnego. Aha, tak? Tak ci no tak powiedziały? powiedziały, Która no. to tak ci powiedziała? Która to taka mądra? Zobaczcie, jak się ustawiły. Bo one to już jest czas ich spania, czas ich leżanki. Zaraz zobaczymy, Tak. co tu będą. Wiesz, wieczorem to tutaj przeobserwować. Tak, ale wiesz co, ja muszę tutaj jeszcze zabezpieczyć ten obornik, żeby one tam nie chodziły. Muszę opalikować go, tą dynię. No to palikujemy dynię. Tak, palikujemy dynię. I to trzeba też. Tak, to ja to zrobię, kochanie. Zostaw, ty już się narobiłeś. No to się... Widzicie, słońce już zaszło, już tam nie widać. Mamy za to z drugiej strony księżyc. No chyba z 9 godzina jest, jakoś tak. No może być. Też no późno się trochę do tego zabraliśmy, bo było za gorąco, było chyba ponad 30 stopni. Pogoda To- była potworna. Tak, to nie dałoby rady tego Taką zrobić. robotę. Kochani, wiesz co, daj, bo to jest moja misja, zawsze te sznureczki. Dobra, to już tu sobie poradzę. Tak? No. No dobrze, to ja tą resztę wezmę, jak znajdę. Dobra, i tu jest tu chyba. Tak, Właśnie, to jest ten. tak, czekaj, w ten sposób, odwrotnie, Poczekaj, odwrotnie, bo tu mam skręcone.
No. O, dobrze. Czyli ten, Tak, i jeden. jeden niżej, nie, jeden niżej i ten. No to na to samo wychodzi. Nie, no ale no. Tak, i Jeszcze tam masz jeszcze jedną. Widzicie, jak fajnie płot można przestawić? Właśnie to, co mówiliśmy, jak się dobrze wszystko przemyśli, to później okazuje No się, właśnie tutaj musieliśmy tego posta. tak, zabrać. że tylko ten post już może samochód, widzieliście, wjechać, wykręcić i to z przyczepą. No bo byśmy inaczej się tutaj I to- nie złamali. I nie mały samochód. No. Także takie, No, no na razie przemyślane. odpukać, ale wszystko nam działa idealnie. Tak jakbyśmy, tak jak Dasz sobie radę właśnie- naciągnąć? Czy naciągać? A jest. Super. Dobra, to Dobrze, już kochani, mamy. wiesz co, to ja tylko idę. Oj, coś tutaj. Klaudia znalazła kopulującą parkę. Tak, no. Nie wie Biorę czego, za ale post i bardzo tak- jej się podoba. Tak mówię, nie będę im przeszkadzać, ich sobie też mają coś z życia. Na pewno one patrzą na to tak jak my. Szczególnie, że ich stosunek trwa na przykład 24 godziny. No to tym bardziej nie będę im przeszkadzać. Chłopak się tyle namęczy i W ostatnim i w momencie, ostatnim momencie na sam koniec co będzie? faktycznie, ty po prostu jesteś święta. A może to jest jego jedyne w życiu? No możliwe. No. To jest bardzo akurat możliwe. Już was tato wypuszcza, już. Tak być nie może. No kochany, to już dawno po dobranocce. No ty co uciekasz? No uciekł, no bo... Dostałeś po dupie. Ostatnio. No chodźcie. A, jeszcze jedna. A, dobre dziewczyny. No chodźcie. No już, chodźcie. No co dziewczyny? Cześć. Zmęczone? One nie wiedzą co się dzieje, wiesz, o tej godzinie. Ja wiem. Cześć pulpecie. Cześć kochanie. Cześć maleństwo. Au. Co ja tutaj mam? Drzazgę. Cześć, cześć. One myślą, że jeszcze jakieś listki zostały chyba, wiesz, bo przerzuciłeś gałęzie. No co? No co mi chuchasz tutaj do obiektywu? No, Martuś, nie, mikrofonu nie jemy. Idź po siano. A wy małe nic po nie niedługo nas opuszczacie. Tak, ale masz piękne ruszki. Ale chudy, co takie Śmieszne są chude, takie. takie szkapki. No. No ale to 2 miesiące dopiero mają. Aha. Piękne są, piękne. A, zobacz, kozy do siebie, owieczki do siebie. Tak lubię. Ale się odbiło komuś. Dobra, lecimy. Wczoraj wieczorem był obornik, jak zresztą widzieliście na filmie. Dzisiaj też jest traktor w roli głównej, ale tylko na sekundę, bo jutro mamy bojowy dzień. W rolach głównych będą brojlery. I w tym momencie wyciągnęliśmy tutaj maszynę, naszą skubarkę, która nam niesamowicie ułatwia pracę. Właśnie z kontenerka Marcin tam wyciągnął i musimy ją przetransportować na nasze stanowisko pracy. Oj tak, bo to już wiele osób się tego pytało, czy my to ręcznie skubiemy. Nie, absolutnie. Absolutnie. Oczywiście, słuchajcie, nie patrzcie, broń Boże, że to jest brudne, zakurzone, no to stało cały rok Tak, my i dopiero czekało na swój moment. My to wszystko mamy specjalną chemię taką, no niestety to już jakby daleko od ekologii, ale kupiliśmy coś mocno tak żrącego, chyba się mówi, No, ale takie to jak musi. są tak jak są rekomendowane w rzeźniach i ubojniach. O co chodzi w tych mocnych chemiach?
I dlaczego mówię, że są mocne? Myśmy tam, skąd wiem, że są mocne? No bo raz mi się dotknęło ją myłem bez rękawiczek i po umyciu rąk zobaczyłem dlaczego. Wiecie, aż się po prostu śliskie robią i takie palące. Chodzi o to w tej chemii, żeby do tłuszczu się dobrać. Wiecie, że nie musicie jakiegoś szorować i tego, to po prostu tłuszcz rozpływa się, generalnie myje naprawdę niesamowicie. No ale coś za coś, też droga jest ta chemia. Ale no, jeśli chodzi o jedzenie, no to już nie przesadzajmy jakby, prawda, z ekologią, bo no nie przesadzajmy. Tak jak ma być czyste, to jest czyste, jest wysterylizowane. My oczywiście później spłukujemy bardzo mocno wodą, żeby ta chemia się nie dostała, no ale właśnie o to chodzi. Dobra, teraz próbujemy ją przewieźć. Na jedynce. Właśnie o to chodzi. Jest na dwóch pasach, Klaudia. Ale powoli jedziesz, wiesz? I dlatego. Jest na dwóch podpartę, dobry pomysł. Tak. Powiedz, Klaudia, jakbyśmy to robili kiedyś, jaki to była zmora. A, no to zaraz powiemy, bo za głośno, wiesz, traktor chodzi. Znajdujemy się teraz u nas w lasku brzozowym, z tyłu, za domkiem i zresztą możecie zobaczyć po filmie, cały ten odcinek jest taki szarpany. No już na samym początku, ja nawet nie wiedziałam, jak widzieliście ujęcia wstające i mówiliśmy, że będzie film szarpany, a te ujęcia były kręcone kilka dni temu. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie nakręcić całość w jeden. Czasami montujemy, mówimy, a pokażemy to będzie fajnie i już na samym początku wspomnieliśmy, że będzie szarpany. I jest. Za co może trochę przepraszamy, że nie ma takiego ładu i składu, ale ten tydzień był bojowy. Był bojowy. Ale dziś warto powiedzieć, że jest niedziela, czyli oglądacie nas, kochani, dokładnie za 3,5 godziny, a my jeszcze w Pieleszach. Wstajemy ostatnimi dniami, cały czas o godzinie 5. Do dzisiaj jest 6, pozwoliliśmy sobie troszkę dłużej postać, no bo trzeba było brojlery ubijać, no. Chcemy wam powiedzieć, że dla wszystkich, zresztą wszyscy hodowcy brojlerów dobrze to wiedzą, a ci co nie wiedzą się za to biorą, bo wiemy, że sporo osób sobie tam planuje brojlerki na następny rok, jest to zabawa. No, moment ten kulminacyjny uboju i przygotowania wszystkiego, rozwiezienia, tak, popakowania. Zgadza się, my wam pokazaliśmy tylko jak wynosimy skubarkę. Już oszczędziliśmy wam wszelkich innych widoków, no bo po co? No, Znaczy, szczerze mówiąc, no jest, nie ma, w naszym kraju nie można takich rzeczy pokazywać. My byśmy bardzo chcieli wam takie, powiedzmy, no ja wiem, czy bardzo chcieli tak, zrobić szkolenie, przy czym bez pokazywania może pewnych szczegółów. Tak technicznie, bo jest tu bardzo wiele rzeczy do przekazania, w wielu sprawach można się pomylić i niestety to idzie kosztem mięsa, które przyrządzacie, czy tam, znaczy no mięsa, no brojlerów, czy tam tuszek. Ale no, jak wiecie, są osoby w dzisiejszych czasach bardzo wrażliwe i po prostu no jakby zgłaszając taki film, że coś tam ich naruszyło, jakby spójność, integralność umysłową. No nie dobrze, Marcin, ale nie każdy lubi oglądać może takie rzeczy. No to się nie ogląda, się wyłącza telewizor i daje się komuś innemu oglądać po to, który ktoś potrzebuje dla życia. Wiem, no ale nie ma takiego zrozumienia. Tak, no pewną wiedzą nie możemy się pochwalić. Tak, nie możemy się pewną wiedzą podzielić. Dokładnie, jesteśmy cali poobijani, pocięci, podrapani. No. I to dopiero jest półmetek. Czeka nas to samo za 2 tygodnie. Jeszcze nie skończyliśmy
stwierdziliśmy, musimy tą, wiecie, jak mieliśmy 2 kratki, to teraz jedną, co mówiliśmy chyba, że dzielimy na pół i znowuż wrzucamy tutaj na te poletko, żeby miały po prostu większego luza. Zwierzaki mają się bardzo dobrze, wszystkie zdrowe, byliśmy naprawdę bardzo miło zaskoczeni, szczególnie, że mieliśmy ten początek bardzo ciężki. Tak, początek czyli był wyszliśmy ciężki, z niego. Ale już no, dobrze nam poszło. A, i wiecie co, zawsze tak jest, jak coś się ma też trochę no, przydarzyć, no jest tyle tego, że już trochę nie ogarniamy. Zamrażarka nam jedna padła. O rany, wiecie co? I tutaj jest zgryps, no bo wiadomo, trzeba to wszystko pomieścić. Dobrze, że my też tak dzielimy trochę, no my to tak, no Marcin, no razem, no przewidujemy przyszłość, mówimy, nie możemy wszystkiego naraz zamrozić, no bo zamrażarka nie wydoli. Zamrażarki, słuchajcie, to też jest dla Was ważne. Jest taka przestroga. Wracając do tych zamrażarek, po raz 7, bo Klaudia mi ciągle strofuje, że użyłam słów niecenzuralnych. Jest tutaj moja naczelna cenzurantka, prawda? Tak, ja tutaj zwalam na YouTube. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Klaudia jest tutaj głównym YouTube'em. Jest słowa niecenzuralne. Dobrze, płyń. To będziesz tak robiła. Pi, 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 pi. Płyń. Płyń. Chodzi o to, że zamrażarki mają swoją, to się sprawdza, mają swoją możliwość mrożenia na dobę. Przeważnie, przynajmniej te skrzyniowe, te większe zamrażarki, bo ja nie wiem jak takie lodówkowe, mają 15 do 30 kg maksymalnie mrożenia produktu na dobę. Czyli musicie sobie zdawać sprawę, że na przykład to jest gdzieś 6 taka dobra zamrażarka, 6 takich kur jest w stanie na dobę zamrozić, czyli a taka słabsza, czyli właściwie standardowa, bo większość ma 15 kg, zamrozi je tylko 3. Czyli pamiętajcie, że gdzieś ganiacie, kupujecie pół krowy, pół świni, czy tam duże ilości mięsa, po prostu duże, cokolwiek właściwie bobu, to nie ma znaczenia. Dokładnie. To jakby musicie to rozłożyć na kilka zamrażarek, albo zdawać sobie sprawę, że to się będzie mroziło 2-3 doby, ale 3 doby non stop, jak agregat łupie, to powiem wam, że no aż strach o zamrażarkę. Tak, a my byliśmy no zdziwieni, no ta nasza wysoka taka skrzyniowa padła. Marcin mało wcześniej używana. Wspominał, że coś tam wydawało mu się, że tak cyka, cyk, cyk, cyk. No i później któregoś dnia chyba, co my tam wrzuciliśmy? Jagody? Bo kupiliśmy sobie zapas... Bób, akurat bób to wtedy był. Aha, troszkę bobu kupiliśmy i tak wrzuciliśmy i nagle Marcin przychodzi na drugi dzień. Klaudia, wszystko wyciągamy, bo się rozmrażam. No bo oczywiście jeszcze trochę pociągnęła siłą rozpędu, że tak powiem, była Klaudia mówi trochę, my kupujemy tak ale jak od gospodarzy, że sezonowo. Ja mówię trochę, że siłą rozpędu ona miała tam jeszcze temperaturę. Bo były rzeczy w niej zamrożone i to one mroziły nam ten bób. Tak. A że my kupujemy bobu dużo, bo my działamy na zasadzie takich, jak ja bym namawiał, jeśli macie możliwość, że jest ta zamrażarka dodatkowa i sezonowo po prostu kupujemy. Są jagody, kupujemy jagody, jest bób, kupujemy bób, są truskawki, kupujemy trochę truskawek. To nie są jakieś może kosmiczne ilości, ale na tyle, żeby zamrozić i że tam gdzieś w zimowych miesiącach można coś sobie zjeść. Normalna sprawa, no wołowinkę od Mirka przecież to widzieliście, to są duże ilości mięsa stosunkowo no, u nas i trzeba gdzieś to pomrozić. Mięsa. My tam to takie wiecie po woreczku, po kilku to sobie tam dla smaka coś tam przechowamy, ale nie, no jasne, nie samym, mimo że ta dieta tłuszczowa, no my często powtarzamy, żebyście też zdawali sobie sprawę, my nie jesteśmy 100% jakby optymalni, my próbowaliśmy z ambrozją, czyli takim kondensatem, te słoiki, ale z powodów właściwie ziemniaczanych, z powodów płatków ziemniaczanych nie daliśmy rady. No, mieli to za kwasotę, ja nie mam nadkwasoty, mi nadkwasotę to robiło te płatki po prostu ziemniaczane były tak ohydne, że całego tego wątrobianego, właściwie to nie było niedobre, tylko no te płatki były ohydne. A płatki muszą być, żeby przemycić tłuszcz. Tak, no bo tam bardzo dużo tego tłuszczu się daje. No i taki, z tego zrezygnowaliśmy. Staramy się utrzymać mniej więcej jakiś tam sensowny. No tak nam się wydaje, przynajmniej. Dobrze, zaczęliśmy
Od broilerów skończyliśmy Aha. na przez zamrażarki na jedzeniu. No to w sumie tak, wokół jednego się kręci, cały czas wokół jedzenia. W sumie nasze całe życie się kręci wokół jednego, po to, żeby przetrwać, żeby być najedzonym i w sumie, żeby ciepło nam było. Raczej, no powinniśmy może wokół tego, znaczy źle powiedzieć. Wydaje nam się, że za dużo czasu, tak, naprawdę z perspektywy lat, jak patrzymy, że tyle czasu poświęciliśmy jakby dorabianiu się i miastu i jakby życiu w tym całym takim ustawionym świecie, nagle zaczynamy stwierdzać, że są inne drogi, że niekoniecznie złotówka na stole ma wartość. Bardzo ciężko w Anglii, to wszędzie, gdzie byliśmy, bardzo ciężko było dobrą żywność, to byśmy się dobrze najeździli, żeby kogoś spotkać, kogo powiedzmy akceptowaliśmy, jakby pomijając markety. Pamiętasz, jak po mleko jeździliśmy? No, w Anglii myśmy debile jeździli po mleko 35 mil. 60, tak, 35, czy to, tak, 35 mil. Ale myśmy w dwie w milach. strony czy w jedną? 60 mil chyba było w dwie, czyli 30 mil musiało O być. Boże, no to walnięcie. Popatrzcie, no. 100 km jeździliśmy po mleko. Fakt, że to też było bardzo fajne, bo jechało się na jakieś kompletne zadupie. Kompletne. Jakbyśmy to znaleźli, to ja naprawdę nie wiem. Ta kobieta musiała się chyba ogłosić milion lat temu, bo to ogłoszenie wyglądało jak sprzed innej epoki. Myśmy gdzieś to wygrzebali i ona sprzedawała niepasteryzowane właśnie mleko prosto od krowy, schłodzone. Już to był baniak, wiecie jak to wyglądało? Tak, no więc fajnie. jechało się na tą wioskę, wjeżdżało się przed tą bramę, bo oni nie wpuszczali tam na gospodarstwo i po prostu była taka mini lodóweczka, którą tam podejrzewam pani ale raz poczekaj, na jakiś czas. takie mini pomieszczenie, do którego się wchodziło, co Tak, nie? mini pomieszczenie z baniakiem chłodniczym. Tak. No i mów. Aha, no i tam się wchodziło i słuchajcie, mieliście taką tyci skrzynkę, coś takiego, takiej wielkości, gdzie wrzucaliście pieniążki, a obok tego lodówka, dwie lodówki stały. Jedna. Aha, jedna lodówka stała i wyciągaliście sobie mleka, ile chcieliście i uczciwie płaciliście. Bardzo fajne, tak przyjemne. Po prostu to takie było, no nie... Te zaufanie, No wiecie. zaufanie niesamowite, bo w Polsce nigdzie tego nie widziałam. Tak samo jechaliśmy przez wioski, pamiętasz, ludzie wystawiali przed domem, oczywiście przed swoją bramą, na stoliczkach kwiaty. Jabłka. Jajka. Co tam mieli? Nie, jajka były już schowane w cieniu, były w takich No tak, drewnianych domkach, tak. I Ale- po prostu nikogo przy tym nie było i można Tak. było wrzucić. Czasami ludzie po prostu wychodzili, to też nie ma, że ten. Tak, No, ale to takie sympatyczne, prawda, farmę znaleźliśmy broilerów naszą pierwszą, ale jak one były tak, chowane, to ja już nie tak. pamiętam. A propos tej farmy, Marcin dobrze wspomina, tam również sprzedawali wieprzowinę. No i tak, no, my normalnie jeszcze wtedy jedliśmy i mówimy, a chodź sobie kupimy, co my chcieliśmy? Schabowe. My Powiem wam, do tej pory słuchajcie, jesteśmy zszokowani. I My jakby... jeszcze byliśmy na etapie sklepów, no bo nie było innej No możliwości, normalne, no. ale staraliśmy się kupować jakieś takiej lepszej jakości, trochę organicznych bio, na tyle na ile nas było stać i pojechaliśmy tam właśnie po mięsko, ale jak zobaczyliśmy te schabowe i ceny, no trochę się załamaliśmy i jeszcze nieświadomi byliśmy, naprawdę byliśmy tacy, no Tego się tacy, człowiek uczy. Przyglebowi i jak zobaczyliśmy, słuchajcie, schabowy był, nie wiem ile on tych centymetrów miał. Chodzi tak, że tutaj macie mięso, a to była kość tu już. Tak, Taki dzyndzel po to było prostu mięso. Tego mięsa prawie nie było. Ale- My tak patrzymy po To samo sobie. boczki, pamiętasz? Boczki. Jakie chude. Boczek to jest taki. Tak. Taki. Znaczy, Może, te przynajmniej tak, co myśmy tam Chyba, że patrzyli. to były Wietnamki. Nie wiem. Nie wiemy, my Nie tak się wiemy, nie co to znamy, była takie za widzieliśmy świnia. i pamiętasz jeszcze w innym sklepie widzieliśmy to samo. I o Tak. co chodzi? To jest właśnie kondensat mięsa. To nie to, że się mniej najesz, tylko mniej otrujesz. Bo to jest, wiecie, nie naszprycowane, więc nie zdążyło urosnąć. Teraz wam coś fajnego powiem. Oho, nie wiem. Kupiliśmy tam kurczaki. Kurczaki były ekologiczne. Tak nas zapewniali. Bite dla nas. Bite dla nas specjalnie. Dzwoniliśmy i mówiliśmy, że chcemy tyle i tyle Jak zwykle my wiecie, 20 sztuk do zamrażarki, żeby nie jeździć, bo to wszystko Dokładnie. daleko. Pojechaliśmy szybko, odebraliśmy. Oczywiście to nie były takiej wielkości kury jak nasze. To były gdzieś tak około 1,5 kilo chyba, coś takiego. Tak, mniejsze, takie bardziej maksymalnie. sklepówki, co Tak, nie takie wielkościowo. sklepówki, no ale no niby lepiej karmione i tak dalej. Przychodzimy do domu, zaczynamy porcjować, nacierać, a my patrzymy, ty co one mają takie bąble z wodą, pod spodem jakieś takie woda, jakaś taka galareta. Mówimy, to chyba stare nam dali. Tak patrzymy po sobie, nie, jak to? Przecież bez przesady, dzwonimy do nich.
Słuchajcie, łosie do nich zadzwonili z reklamacją. Znaczy nie, z Znaczy, reklamacją. nie tyle Czy to jest normalne? My dyplomatycznie. Wiecie, bo my się nie znamy i ten facet widać, że chyba, wiecie, następny debil. Znaczy Klaudia, ja myślę, że dużo osób nie wie. No Po prostu bardzo świeży kurczak, świeży kurczak ma śluz. Teraz to wiemy. Teraz to wiemy i właściwie my może powinniśmy nawet naszym wiesz, rodzicom wszystkim powiedzieć, że słuchajcie, nie martwcie. Nie, no oni wiedzą, że to jest świeże. rodzina już wie. Oczywiście to jest tak świeże, że jak utniesz ten, czy pod skórą robi się taka galareta, taki śluzik. Galaretka. On wysycha gdzieś tam w pewnym czasie, co nie? Tak. Już jakby, no to tak, Ale takie w są trakcie roki mycia świeżości. ja to widzę, bo Marcin akurat, on ma tą brudne stanowisko, on to wszystko niestety Ja jestem ubojowo On jest ubojowy. odpierzany. Tak, a ja jestem patrosząca, myjąca i taka Chodzi już o to, że jest Klaudia znacznie dalej ode mnie, żebym ja tam nie prysnął, no bo no mówię, mam brudną pracę i mam brudne ręce, znaczy brudne, to są hektolitry wody się wylewa, żeby to cały czas czyścić. I stanowiska są non stop czyszczone jakby, oprócz oparzalnika, no bo oparzalnik ma wodę i jest na 30 litrów, no to woda się brudzi, ale później już wszystko jest bardzo, bardzo czysto prowadzone, no i mówię, i każdy następny etap jest czystszy. Ale ile, no też powiem, no ile dużo, wody. ale no tak jak mówimy właśnie, że teraz jak widzimy, co robimy, bo to często jak ktoś wam to opowie, no to wy możecie nie zdawać sobie sprawy. Trzeba zobaczyć. Oni mówią, musicie naprawdę to zobaczyć, to jest całkiem coś innego, to mięso jest inne, ono wygląda wszystko. jak napompowane szczykawką. Jest jędrne, takie cycuszki, wiecie, i jak o 20-latki, a nie jak u Klaudii. No u mnie już nie ma, u mnie zwierdła. Prawie nic nie ma. Śmiejemy się oczywiście, ale jest wszystko jędrne, tak jakby napompowane. No ładne są te brojlery, naprawdę mają kolor inny, taki bardziej różowy, taki żółty, inne. Dużo tłuszczu mają pod skórą i tam w tym. Ale jeszcze chcieliśmy powiedzieć, tak? i na przykład to z takich porad, które można powiedzieć, mniej więcej, przynajmniej my we dwójkę obrabiając, mając sprzęt tego typu, czyli skubarkę, oparzalnik, jakby te stanowiska nierdzewne, lejki, wszystko nierdzewne, tak porządnie chyba zainwestowaliśmy, są drogie sprzęty, to też mówimy, można się obejść, można zrobić je, na przykład taki lejek z plastiku, ale to nie jest to samo. Czyli jak macie wszystko przygotowane, odpowiednie noże i tak dalej, chodzi mi o łatwość później pracy, to nam zajmuje 10 broilerów na godzinę. Nie jesteśmy w stanie zrobić więcej. I to mówimy bez pakowania, czyli czysta obróbka i później jeszcze dochodzi pakowanie. Tak. No i wiadomo, no, kto do nas przyjedzie odebrać, to odbiera, ale często gonimy, no bo w Jeleniej Górze jest jakby nasza baza rodzinna i no to już trzeba tam no ale łatwiej. Są to bardzo długie dni. Bardzo długie dni, takie wykańczające psychicznie. Z ciekawości i statystyk na przykład jeszcze ilość wody. To są naprawdę, myślimy, że w granicach 2000 litrów może idzie wody, no, na taki 35 myśmy bili, nie tak połowę klatki, 30-35 biliśmy. Tak jak to było? No tak, 30 i 35. A nie, jak nie 30, wcześniej było chyba 33 albo coś takiego. O, no dobra, już Dobra, no ale powiedzmy na te do 70 broilerów to gdzieś tyle wody wam musi iść. Nam przede wszystkim bardzo dużo na mycie, bo to non-stop jest spryskiwanie. I druga ilość to jest chłodzenie, co nie? Żeby szybko się schłodzić. Wodę my mamy, jak wiecie, głębinową, więc jest 7 stopni, a to jest zalecana chyba temperatura minimalna, zalecana, żeby jak najszybciej. My nie mamy chłodni, wiecie, tak jak na przykład w lubuskim Angusowie Tomek kupił profesjonalną przyczepę chłodnie, czy to jest kontener. Jak on ma ilości. Ale to są ilości, oczywiście. Komercyjny, bardziej już tak na sprzedaż. My dla siebie robimy to też inaczej, chociaż zachowujemy wszystkie, wiesz, parametry, nie róbmy sobie jaj, nie? Oczywiście, więc tutaj... I starając się to szybko schłodzić, no naszym sposobem jest po prostu, mamy takie kadzie wielkie,
kupione też do kontaktu z żywnością, żeby nie było, to nie są kasty budowlane. Ani nasze beczki. 500 litrowe, może byśmy je kiedyś pokazywali, takie wielkie, Potężne. czerwone beczki, to się No to nazywa, nie czy są kasty, beczki, nie kasty. Wiesz No, co, też do wina, myśmy specjalnie jechali do winiarni i Tak. jakby je No, kupowaliśmy. jedna beczka kosztuje chyba 500 zł, o ile się nie... To Albo więcej. więcej już chyba. Bardzo droga sprawa. I wiecie, i one są nalewane wodą. Oczywiście to nie jest 500 litrów wody pełne, no bo tam kurczak wchodzi, to by się wylewało. Wrzucamy kurczaki i później dajemy węża jeszcze na spód i całe te ciepła woda, bo wiecie, kurczak ociepla te 7 stopni. Więc my tą wodę non-stop lejemy to 7 stopni i jakby ta temperatura się wylewa. Czyli co cieplejsze idzie do góry i wylewa się gdzieś tam Tak, no po prostu przelewa się. No generalnie, wiecie, no staw może mokro. nie jest, ale jest mokro. Taki ten. No i właśnie, no, my generalnie chcielibyśmy powiedzieć, że namawiamy jeśli macie możliwość jakiejś tej zamrażareczki gdziekolwiek postawienia, w garażu, gdziekolwiek, do takich sezonowych zakupów. Ja wiem, że one są bolesne, no bo w jednym momencie kupić 10 kur, nie wiem, pół barana, 20 kilo bobu, to są wydatki. Natomiast, no wiecie, no jemy cały rok, prawda? Tak. I kupując w sezonie A, masz najlepsze, bo jest jakby dojrzałe, świeże i cena jest niska, bo wtedy wszyscy sprzedają ten sam produkt. I można naprawdę poszukać. My akurat bób kupowaliśmy na OLX-ie, prawda? Jagody, no to wiadomo, lokalnie to się u nas wystawiają kobitki. A jeszcze samego mrożenia też, no... Ziemniaczki teraz, tego no to się nie mrozi. Samego pakowania jeszcze mrożenia. Wiecie co, no te strunowe woreczki słabo przechowują. No my tak widzimy po sobie, nie wiem, Nie co używamy my tam, już. co my mieliśmy. No już się pamiętam, króliki, no bo jak mamy króliki, no to jeszcze Klaudia pakowała w te strunówki i widzę, że no tak niezbyt dobrze się to przechowuje przez długi okres czasu. Dlatego teraz... Podsycha, co nie? Tak, dlatego teraz będziemy to zrobić jak to się nazywa? Pakowarką próżniową. Pakowarką próżniową i to dłużej Wam przechowa się Znacznie żywność. lepszej jakości mięsa. Dokładnie. Bardzo też polecamy pakowarki próżniowe. Zwyczajne, taką my mamy listwową, wyciągającą Nie jest powietrze. Te takie najzwyklejsze do takiego zwykłego domostwa, to nie są jakieś drogie. Tak. Co innego te takie profesjonalne. To Ale no właśnie my tak troszeczkę tak zęby ostrzymy, tu znajomy ma chce nam pożyczy nam. i jakby będziemy próbować zobaczyć, czym to się je, ale wiecie, takie komorowe co są, bo potrzebujemy po prostu to porządnie pakować, są duże ilości i tutaj taka mała znowuż pakowareczka nie daje rady. My teraz używamy worków foliowych, termokurczliwych, ale to trzeba je, wiecie, tak szybko do wrzątku wrzucić, żeby one troszeczkę się skurczyły i powietrze wyszło. Jest to zabawa, jest mokro znowu, później trzeba to wycierać, jest więcej roboty. Więcej roboty. A potrzebujemy coś, co nam troszkę na sucho, jakby, że wrzucam w worek, wiecie, do tego pakowarki, zamykam, 2-3 tam sekundy, wyciągam następne i te pakowarki, no ponieważ to jest gastronomiczne już, właściwie wszystko co my mamy jest tej jakości gastronomicznej, czyli z nierdzewki, no to jest gastronomia, to też jest z nierdzewki i jest szybkie, no do pracy takiej, do bardziej przemysłowej. Dobrze, opowiedzieliśmy Wam tak pokrótce, jak ten nasz bojowy tydzień wyglądał i jak to... I dlaczego jest składak. Dokładnie, od zewnątrz, od strony ubojowej, z delikatnymi szczegółami. Teraz jest 6:30 gdzieś tak, bo nie wiem ile my tutaj Klaudia musi rozmawiamy. gonić i zmontować wam ten kawałek. tą końcóweczkę. Pięknej niedzieli Wam życzymy, taka jest u nas, słoneczna od kilku dni, aż zabym powiedział. Chociaż słyszeliśmy, że gdzieniegdzie w Polsce pada, że nie macie pogody. Wysyłamy Wam trochę słońca. Z chęcią się podzielimy, a Wy podzielcie się z nami deszczem. Tak, przyda nam się, wymienimy się. Dobra, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej. Do zobaczenia, cześć, pa pa.